Cześć, tu Bartek czeka ze strony universeofmemory.com. W Polsce, ale też nie tylko w Polsce, w większości krajów rozwiniętych leki bierze absolutna większość dorosłych Polaków, przynajmniej po 40. Jeśli chodzi o zjawisko polipragmazji, a więc brania co najmniej 5 leków, to okazuje się, że tyczy się 51% Polaków po 60 roku życia i prawie 70% Polaków po 75 roku życia. Innymi słowy, większość z nas bierze albo będzie brała leki. Natomiast jak zawsze ciekawe jest pytanie, czy to rzeczywiście ma jakiś potencjalnie pozytywny wpływ, jeśli chodzi o długość naszego życia. Pomijam tu w tym przypadku kwestię jakości, bo nie o tym dzisiaj będę mówić. I o tym właśnie jest dzisiejszy odcinek oraz fascynujące badanie, które zostało opublikowane w zeszłym roku. W badaniu tym, które zaraz sobie omówimy dokładnie, zbadano w sumie 406 leków oraz to, jak były one skorelowane z długością życia w olbrzymiej kohorcie, która nazywa się UK Biobank. Część leków była skorelowana dosyć mocno ze skróconym życiem, część leków była skorelowana, i te nas oczywiście najbardziej interesują, z wydłużonym życiem. Nie będziemy omawiać tutaj jakości tego życia, bo to jest zawsze absolutnie osobna kwestia, jeśli chodzi o omawianie dowolnej interwencji, czy to medycznej, czy dietetycznej. Natomiast będzie nas interesowało właśnie, jak długo te osoby żyły. I czemu to jest takie ważne? Zanim jeszcze przejdziemy do badania, warto wiedzieć, że śmierć jest w medycynie, w badaniach medycznych tak zwanym absolutnie najlepszym punktem końcowym, jeśli chodzi o szczególnie te nasze choroby cywilizacyjne. To jest punkt końcowy, z którym nie da się w żaden sposób kłócić i którym bardzo, bardzo ciężko jest manipulować. Mówię ciężko, bo podawałem na przykładzie leków obniżających cholesterol, inhibitory PCSK9, że tak, owszem, można nawet próbować manipulować tym punktem końcowym. Natomiast wracając, w większości warunków ten punkt końcowy, a więc zgon, jest twardym punktem końcowym. Nie ma tutaj specjalnie pola do manipulacji, jest więc najlepszym możliwym punktem odniesienia, jeśli chodzi o interwencje medyczne, szczególnie takie, które niosą za sobą potencjalnie jakieś efekty uboczne, bo możemy sobie ocenić, czy warto w ogóle podejmować tą grę, czy warto tutaj ryzykować, bo każda interwencja medyczna jest potencjalnie ryzykiem, tak? Dietetyczna również, tak? Zaczynamy ważyć, czy to się opłaca, czy skutki uboczne mogą być usprawiedliwione, jeśli chodzi o porównanie korzyści, które będą z tej interwencji płynąć. A żeby głowa się nie przygrzała, chwila przerwy dla sponsora tego odcinka, którym jest jak zawsze Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze nie kojarzysz, to Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie jak zawsze powtarzam, hodowla wygląda tak, jak powinna wyglądać wszędzie. Antybiotyki nie są używane na żadnym etapie hodowli, również nie są oczywiście używane żadne boostery wzrostu. Mięso samo jest mrożone w szczycie świeżości i to daje nam gwarancję, że trafia do nas jak najświeższe, jak najbardziej wartościowe. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, tam wybieramy uprzednio skompletowaną paczkę albo kompletujemy własną ze wszystkich produktów, które są dostępne w sklepie. Punkt drugi, wybieramy, gdzie ma zostać dostarczona, i punkt trzeci, cieszymy się dostawą prosto pod drzwi. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś z Mięsną Paczką, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Idealne, jeśli chodzi również o zamówienia potencjalnie na stół nasz świąteczny. Dzięki jeszcze raz Mięsnej Paczce za sponsorowanie odcinka, a my lecimy dalej. Zanim przejdziemy do mięsa, że tak powiem, a więc samych leków, warto powiedzieć, jak zostało zaprojektowane to badanie. Więc w badaniu wzięło udział ogólnie 501 tysięcy uczestników i 169. Wszyscy oni byli w wieku od 37 do 73 lat i byli następnie śledzeni w okresie prawie 14 lat, 13,8 roku. Jeśli chodzi o osoby, a propos których istniały dane dotyczące recept im wystawionych, mieliśmy dane dotyczących 222 tysięcy pacjentów i z małym haczykiem, i tym osobom w tym czasie, czyli prawie 14 lat, wystawiono, uwaga, prawie 56 milionów recept. Więc średnio obliczyłem, mieliśmy 253,1 recepty na jedną osobę. Średni wiek pacjenta wynosił 57 lat. W ciągu tych niecałych 14 lat umarło 8,4% wszystkich pacjentów. 46% wszystkich pacjentów to byli mężczyźni. 8% miało raka, 5% miało cukrzycę, 10% było aktualnymi, obecnymi palaczami. I stwierdzono, że jeśli chodzi o ogólne, nazwijmy to choroby czy różnego rodzaju cechy, które korelowały ze zwiększoną śmiertelnością, to największym ryzykiem cechowało się palenie papierosów. Nie powinno to dziwić. Współczynnik ryzyka wynosił tam 2,0, a więc mieliśmy dwukrotnie większe ryzyko, że palacz będzie
umierać w tym okresie obserwacji. Jeśli chodzi o osoby, które miały diagnozę nowotworową, współczynnik ryzyka wynosił 1,88. Warto zauważyć, jest to dosyć przerażające, czy przynajmniej powinno być dla palaczy, że była większa szansa, że się przeżyje, jeśli miało się nowotwór, niż w momencie, w którym było się palaczem. Oczywiście jedno jest powiązane z drugim, palacze dużo częściej będą chorować na nowotwory. Idąc dalej, osoby, które miały cukrzycę, miały współczynnik ryzyka 1,65. Należy się tego spodziewać, osoby, które mają insulinooporność, czy już cukrzycę typu 2, będą częściej umierać na choroby układu sercowo-naczyniowego, jak również na nowotwory. Swoją drogą jest to, wspomnę tutaj jako jedną z wielu ciekawostek, niestety bardzo przykra korelacja. Osoby, które mają nowotwory, dużo częściej umierają z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. I na odwrót, osoby, które mają choroby układu sercowo-naczyniowego, zdecydowanie częściej wśród nich występują nowotwory. Ostatnie dwie zmiany skorelowane z wyższym ryzykiem zgonów w okresie obserwacji, jeśli chodzi o to badanie, to było bycie mężczyzną 1,64, jeśli chodzi o współczynnik ryzyka, oraz bycie starym, tutaj współczynnik ryzyka wynosił 1,72. Więc generalnie wiadomo, że najbardziej przekichane to jest być mężczyzną i dodatkowo, nie wiem, palić, mieć cukrzycę, czyli insulinooporność. Trzy najczęściej przepisywane leki w tej kohorcie, przypominam, ponad 0,5 miliona osób to omeprazol na trzecim miejscu, a więc inhibitor pompy protonowej używany choćby w leczeniu Helicobacter pylori, również w leczeniu choćby choroby refluksowej. Na drugim miejscu simvastatyna, więc no cóż, statyna. I na pierwszym miejscu potem popularny antybiotyk beta-laktamowy, a więc amoksycyina. Najważniejsza część tego badania to jest oczywiście potrzebujemy punktu odniesienia. Więc wszystkie te osoby, ponad 0,5 miliona osób, które brały leki, były parowane odpowiednio z osobami, które miały albo nie miały, w zależności oczywiście od pacjenta, konkretne choroby oraz były w konkretnym wieku, ale jednocześnie nie używały leku. Jeśli mieliśmy osobę, która cierpiała na cukrzycę i miała 50 lat i była mężczyzną i brała leki, to spróbowaliśmy w tym badaniu parować ją z inną osobą, która jest w podobnym wieku, cierpi na cukrzycę, jest mężczyzną, ale leki ma gdzieś. To dawało tą bazę porównawczą, czy rzeczywiście leki potencjalnie będą tutaj wydłużać to życie, czy może nie będą one miały jakiegoś większego znaczenia. No i teraz przechodzimy do esencji. Z tych 406 leków, 169 z nich pokazywało znaczący wpływ na długość życia. Innymi słowy, cała reszta nie miało specjalnego znaczenia. 169 leków wykazało znaczący wpływ na długość życia, z czego uwaga, 155 leków, a więc 92% wszystkich leków wykazała negatywny wpływ na długość życia. Jeśli pomyślisz, wow, leki to samo zło, nie jest to aż takie proste. Przypominam, że mamy tutaj też dosyć proste, logiczne powiązanie. Osoby, które są w dużo gorszym stanie, będą dostawać leki konkretnie na swoje stany. Tym samym te leki mogą statystycznie być powiązane z krótszym życiem, ale ze względu na stan pacjenta. Natomiast niektóre z tych leków, zaraz wymienię 5 leków, które są najbardziej skorelowane z dużo krótszym życiem, jeśli chodzi o niektóre, nie ma zaskoczenia. Na pierwszym miejscu będziemy mieć siarczan morfinę, a więc mocny opioid, który jest używany m.in. w przypadku mocnych bólów jakichś pooperacyjnych, nowotworowych. Tutaj uwaga, współczynnik ryzyka wynosi 5,56, czyli innymi słowy mamy ponad 400% większe ryzyko wystąpienia zgonów u osób, którym była podawana morfina. Jeśli chodzi o doustną morfinę, Oramorf, mieliśmy współczynnik ryzyka 5,38, niewiele mniejszy niż w przypadku siarczanu morfiny. Ponownie oczywiście zależność jest taka, jak przed chwilą mówiłem. Jeśli chodzi o zaskoczenia, mamy paracetamol 1,48, jeśli chodzi o współczynnik ryzyka. Przynajmniej zaskoczenie może da osób, które po prostu gdzieś tam czasami biorą ten lek, natomiast zważywszy na to szczególnie różnego rodzaju kontrowersje, które na pewno z Was część zna, jeśli chodzi o Kennedy'ego w Stanach Zjednoczonych i różnego rodzaju badania, poniekąd da radę jak najbardziej to wytłumaczyć. Potem co mieliśmy? Tiotropium, a więc lek używany do rozszerzania oskrzei m.in. w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Ciężka choroba, więc też nie dziwi tutaj takie potencjalne negatywne powiązanie czy korelacja. Współczynnik ryzyka 1,96. Mieliśmy furosemid, a więc diuretyk pętlowy. Tutaj współczynnik ryzyka dla niego wynosił równe 2. I to jest 5 najgorszych leków, które są skorelowane, podkreślam. Nie oznacza to przyczynowości,
koniecznie z krótszą długością życia. Teraz część, na którą wszyscy czekaliśmy i szczerze mówiąc naprawdę, czuję się cały podekscytowany, bo uważam, że te wyniki są fascynujące i oczywiście zaraz omówię przynajmniej szybciutko same leki. Zastosowano tak zwaną analizę łączną, więc pooled analysis, czyli ściągnięto, jeśli dane leki należały do jednej grupy, i one miały swoje korelacje, to ściągnięto generalnie te leki do jednej kategorii, aby pokazać kategoriami, jak dana kategoria leków będzie potencjalnie wpływała na śmiertelność. Jeszcze raz przypominam, ponad 500 000 pacjentów, okres obserwacji prawie 14 lat. Kategorie tych leków będę omawiać od najgorszych wyników do najlepszych, a więc na ostatnim miejscu będzie kategoria leków, która najbardziej była skorelowana z wydłużonym życiem u pacjentów. Na pierwszym miejscu mieliśmy inhibitory konwertazy angiotensyny z współczynnikiem ryzyka 1,11. Innymi słowy, ta kategoria leków była skorelowana negatywnie z długością życia, czyli pacjenci umierali częściej. I teraz ja wiem, że mówiłem, że będę omawiać leki, które będą pokazywać wydłużone życie potencjalne, natomiast ta kategoria była o tyle ciekawa, że na początku naukowcy twierdzili, że te leki mogą mieć pozytywny wpływ. Dopiero jak zrobiono tą analizę łączoną, to wyszedł wynik, jaki wyszedł. Przypominam, że HR, czyli współczynnik ryzyka 1,11, czytamy tak, że mamy 11% zwiększone ryzyko wystąpienia zgonu w tej grupie osób, które brały te leki w porównaniu do osób, które tych leków nie brały. Na drugim miejscu jest metformina i metformina należy do tego samego podejścia jak właśnie inhibitory konwertazy angiotensyny. Naukowcy dołączyli metforminę, bo generalnie dosyć często twierdziło się w różnego rodzaju badaniach, czy twierdzi się, że lek ten dosyć dobrze wpływa na wydłużenie długości życia. W tym badaniu współczynnik ryzyka wyszedł 1,01. Stwierdzono, że metformina jest bez znaczenia i szczerze mówiąc ja w pełni się z tym zgadzam. Jeśli chodzi o metforminę, ja omawiałem jej wpływ na śmiertelność i wielu innych rodzajów leków, które są podawane osobom z cukrzycą i insulinoopornością w odcinku, który się nazywa Każdy posiłek równa się stany zapalne tętnic. Tam pokazywałem na różnego rodzaju badaniach interwencyjnych, ale też między innymi oczywiście jako przedłużenie tych badań interwencyjnych, badaniach korelacyjnych, że większość leków, które wprawdzie są w stanie kontrolować nie najgorzej glikemię, a więc poziom glukozy we krwi, nie wydają się mieć specjalnego znaczenia, jeśli chodzi o wydłużanie długości życia, z bardzo, bardzo dużym wyjątkiem, do którego przejdę zaraz, bo jest kolejnym właśnie pretendentem, jeśli chodzi o podium dotyczące leków, które potencjalnie są w stanie wydłużyć życie. Jeśli chodzi o grupę leków, które rzeczywiście wykazały jakiś wpływ na wydłużenie długości życia, mamy statyny. Współczynnik ryzyka wynosi tutaj 0,97. To przypominam, jeśli chodzi o odczytywanie tego, że statyny były w stanie o 3% wydłużyć długość życia wśród osób, które go brały. Jeśli Ciebie szokuje ten kiepski wynik, to nie powinien. Ja omawiałem tutaj w tym odcinku, czy statyny wydłużą Twoje życie. Różnego rodzaju badania, które bardzo mocno pokazują, że statyny, owszem, trzeba podkreślić, mają jakiś wpływ na długość życia, natomiast absolutnie minimalny. I przypominam, statyny tak naprawdę pokazują największe korzyści u osób, na przykład z cukrzycą typu 2, osób, które są chore metabolicznie. Co jest o tyle śmieszne, że to jest grupa ryzyka, u której dowolna interwencja wykazuje bardzo duże korzyści. Takie osoby zaczną się ruszać, korzyści, dłuższe życie, lepsze zdrowie. Nie wiem, zaczną pościć, zaczną jeść więcej błonnika i warzyw. Wszystko to będzie miało pozytywny wpływ, ponieważ to są osoby, które już są tak chore, że kupienie psa, nie żartuję, posiadanie zwierzaka jest w stanie również bardzo ładnie korelować z wydłużonym życiem oraz jego jakością. Drugie miejsce, coś dla wszystkich szanownych pań, które słuchają kanału, estrogeny. Estrogeny pokazały współczynnik ryzyka 0,76, czyli innymi słowy, kobiety, które brały różnego rodzaju zastępcze terapie hormonalne, miały 24% mniejsze ryzyko zgonu w tym okresie obserwacji prawie 14 lat. I teraz o jakie konkretnie estrogeny chodzi? Co jest ciekawe, wszystko tak naprawdę korelowało dodatnie, jeśli chodzi o formy tych estrogenów z wydłużoną długością życia. Mieliśmy na przykład
estradiol doustny, mieliśmy estradiol transdermalny, a więc przezskórny, mieliśmy estradiol dopochwowy. Wszystkie korelowały z wydłużonym życiem. Również estriol, a więc jedna z form estrogenu, miała wyraźną korelację, jeśli chodzi o wydłużoną długość życia u pań. Na drugim miejscu mniej więcej ex aequo, bo oczywiście estrogeny były tutaj podawane paniom, to na drugim miejscu praktycznie ex aequo mamy lek, który był podawany panom, czy właściwie grupę leków, które nazywają się inhibitory fosfodiesterazy 5. Jeśli oglądasz oczywiście kanał od dłuższego czasu, to wiesz, że ja nagrałem 2 odcinki na ten temat a propos tego, jak zarąbista to jest grupa leków. Ja, który generalnie nie jest wielkim fanem leków, ale zawsze mówię, patrzymy po prostu na dane. Nie ma znaczenia dla mnie, czy to jest suplement, czy to jest zioło, czy to jest lek. Jeśli coś działa, to działa. Zaraz omówię, jakie były wyniki, jeśli chodzi o te leki, bo tam mieliśmy nawet pogrupowanie, na przykład na sildenafil, a więc popularną Viagrę, tadalafil, a więc Cialis. To zaraz omówię, natomiast mieliśmy do czynienia z mniej więcej 20%, w okolicy 20% redukcji w zależności od leku oraz dawki śmiertelności. A więc panowie, którzy brali inhibitory fosfodiesterazy 5, mieli w okolicy 20% mniejsze ryzyko zgonu niż osoby, które nie brały tej grupy leków. Na pierwszym miejscu mamy inhibitory SGLT2, a więc popularne flozyny. Tam współczynnik ryzyka wynosi 0,64, a więc uwaga, mieliśmy, jeśli chodzi o ryzyko, 36% mniejsze ryzyko zgonu w tym okresie 14 lat wśród osób, które brały ten lek, chociaż podkreślono, że tutaj mieliśmy mniejszą próbkę pacjentów, nie było aż 4 osób, które to brały. Niemniej szokująco dobry wynik. O ile omówienie samych grup leków, które są skorelowane z wydłużonym życiem, dłuższym życiem, to było główne danie. Teraz mamy deser, ale mam nadzieję, że będzie równie smaczny. Naukowcy podzielili leki z tych grup na konkretne już specyfiki oraz zrobili analizę, czy przypadkiem nie jest tak, że dawkowanie jakieś konkretne tego danego leku będzie korelowało z wydłużonym życiem, albo nie. Jeśli bierzesz statyny, to jedynym lekiem, który pokazywał wśród statyn, w tym badaniu, trzeba oczywiście podkreślić, wpływ na długość życia, to była atorvastatyna. Teraz ona wykazywała wpływ na śmiertelność w kształcie litery J. Co to oznacza? W dawce 10 mg atorvastatyny współczynnik ryzyka wynosił 0,96, a więc było 4% mniejsze ryzyko zgonu w tym okresie 14 lat. W ilości 20 mg mieliśmy współczynnik ryzyka 0,87, a więc 13% mniejsze ryzyko zgonu w tym okresie. W ilości 40 mg mieliśmy już współczynnik ryzyka 1,03, a więc 3% podwyższone ryzyko zgonu. Natomiast w ilości 80 mg, czyli kiedy pakowaliśmy statyny jak cukierki, współczynnik ryzyka wynosił 1,17, mieliśmy więc 17% zwiększone prawdopodobieństwo zgonu w tym okresie. Wśród tych wyszczególnionych leków również pojawił się naproxen, a więc przedstawiciel leków z grupy niesterydowych leków przeciwzapalny jako jedyny z tej kategorii. Naproxen jest szalenie ciekawy, jeśli chodzi o mechanizm działania. Zaraz wyjaśnię, dlaczego potencjalnie naproxen właśnie wyszedł tutaj na prowadzenie, jeśli chodzi o te leki przeciwzapalne. Więc naproxen w ilości 250 mg miał współczynnik ryzyka 0,89, a więc 11% mniejsze ryzyko zgonu wśród osób, które brały ten lek. Jeśli chodzi o dawkę 500 mg, mieliśmy współczynnik ryzyka 0,9, a więc 10% mniejsze ryzyko zgonu wśród osób, które brały go w przeciągu tych 14 lat. No i na koniec mamy, jak obiecałem, przedstawicieli grupy leków inhibitory fosfodiesterazy 5. Przypominam, że były o nim 2 odcinki. Jeśli miałbym krótko scharakteryzować, jak działają te leki, to jest one zwiększają stężenie tlenku azotu w naczyniach krwionośnych. One nie zwiększają produkcji, trzeba podkreślić, tlenku azotu. One sprawiają, że ten tlenek azotu, który po prostu z powodu różnego rodzaju, między innymi uszkodzenia naczyń krwionośnych, rozpadałby się dużo szybciej, teraz utrzymuje się dłużej i tym samym można powiedzieć, to stężenie tlenku azotu jest przywracane fizjologicznie. Ja nagram jeszcze odcinek, to jest po prostu mój punkt honoru, bo to jest aż tak ważne, jak tlenek azotu, czy dlaczego tlenek azotu jest jednym z absolutnie głównych regulatorów zdrowia tętnic, co jest oczywiście szalenie ważne, jeśli chodzi o miażdżycę, różnego rodzaju incydenty sercowo-naczyniowe i też ryzyko zgonu. A więc te wyniki, które zaraz podam, absolutnie nie powinny dziwić.
Przypominam również, że jeden z tych odcinków a propos inhibitorów fosfodiesterazy 5 dotyczył mikrodawkowania tego leku, co uważam, o ile najczęściej nie ma dla mnie potrzeby brać żadnych leków, o ile kontroluje się swoje zdrowie i tak dalej. Jeśli ktoś by mi powiedział, dowolna osoba, jeśli chodzi nawet o płeć, że chciałby po prostu w ramach prewencji robić mikrodozowanie inhibitorów fosfodiesterazy 5, dla mnie nie ma problemu. Uważam, że te leki aż tak są dobre i to jest absolutna nadzieja, jeśli chodzi o wydłużenie życia. Takie się mówi longevity drugs, czyli leki wydłużające długość życia. Ale paplam, chociaż mam nadzieję, że te informacje są ważne, wróćmy do tego. Tadalafil, a więc nazwa handlowa tutaj jest Cialis, wydłużał, uwaga, to jest bardzo ważne, był skorelowany z wydłużoną długością życia, czy z dłuższym życiem przy dowolnej dawce, ale największy efekt dawała dawka 10 mg. Współczynnik ryzyka wynosił 0,72, a więc mieliśmy tutaj do czynienia, uwaga, z 28% mniejszym ryzykiem zgonu w tym okresie 14 lat. Jeśli chodzi o sildenafil, a więc nazwa handlowa Viagra, chociaż przypomnę, mamy leki generyczne, mamy za groszy leki generyczne, które są sildenafilem, ponieważ to już nie jest lek zastrzeżony, więc można to kupić bez problemu, nie płacąc za to kupy pieniędzy, jak w przypadku Viagry. Znowu, ten sam mechanizm sildenafil był skorelowany z dłuższym życiem przy dowolnej dawce, ale najlepsze efekty dawała dawka 50 mg, tam współczynnik ryzyka wynosił 0,85, a więc mieliśmy 15% mniejsze ryzyko zgonu w tym okresie. Warto zwrócić uwagę, że tadalafil dawał zdecydowanie lepsze wyniki niż sildenafil, ale ja to omawiałem w tym filmiku o inhibitorach fosfodiesterazy 5, że tadalafil po prostu działa dłużej i też to jest uzasadnienie, dlaczego będzie tak ładnie skorelowany z dłuższym życiem. Jeśli chodzi o wyniki samego badania, dajcie mi znać oczywiście w komentarzach, czy są jakieś leki albo grupy leków, które Was zaskoczyły i dlaczego, oraz czy Ty masz albo Twoi bliscy doświadczenia z tymi lekami. Natomiast ja chciałbym teraz dodać parę słów od siebie. Jeśli chodzi o same inhibitory fosfodiesterazy 5, po raz trzeci powtórzę, że były o nim 2 odcinki i nie bez powodu to jest grupa leków, w którym poświęciłem tyle czasu na kanale, ponieważ uważam, że jeszcze raz jest to absolutna przyszłość medycyny, jeśli chodzi o wydłużanie długości życia i uwaga, minimalizację zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, jak zarówno incydentów. I teraz jeśli popatrzy się na same dane dotyczące tych leków, to rzeczywiście, pomijam to badanie, inhibitory fosfodiesterazy 5 mają absolutnie fantastyczne badania epidemiologiczne pokazujące, że działają. Mają absolutnie fantastyczne wyniki badań interwencyjnych, randomizowanych, gdzie pokazują dokładnie to samo. Ja podkreślałem, że jeśli kogoś to dziwi, że jeśli tak jest, to czemu na przykład statyny są promowane? To proste, bo statyny się fantastycznie sprzedają. Jest to absolutny bestseller. Innymi słowy, trzeba by zepnąć ten bestseller, czyli generalnie zniechęcać ludzi do kupowania tego, co już się świetnie sprzedaje, zacząć promować nowe leki, przekonać ludzi, edukować również, tak, stworzyć całą narrację wokół tego, że te leki poprzez optymalizację stężenia tlenku azotu będą w stanie Ci pomóc. To jest nie do zrobienia. Tak, trzeba pamiętać, że firmy, które produkują inhibitory fosfodiesterazy 5, produkują również bardzo często statyny, a więc to nie jest tak, że one mają też jakikolwiek większy interes, aby promować te grupy leków jako właśnie zamienniki statyn. Idąc dalej, mamy inhibitory, to byli zwycięzcy, jeśli chodzi o grupę leków, czyli one korelowały z dużo dłuższym życiem. Inhibitory SGLT2, a więc popularne flozyny, tam mieliśmy korelację 36% mniejsze ryzyko zgonu w przeciągu 14 lat wśród pacjentów, którzy brali flozyny. I teraz nie bez powodu to jest również grupa leków, którą omawiałem na kanale. Chyba już nie jestem w stanie dać kolejnego linku, ale natomiast odcinek, gdzie to omawiałem, nazywał się Dziwny lek podwyższa cholesterol, ale wydłuża życie. Czy chroni przed zawałami? Jakoś tak. Na tym polega ponury absurd. Ten lek generalnie będzie działać tak, bardzo skrótowo, łopatologicznie, będzie powodował, że będziemy wysikiwać glukozę. I potęga działania tego leku będzie polegać na tym, że on działa niezależnie od insuliny. Tak, czyli po prostu sikamy częściej glukozą i to będzie powodować oczywiście, że między innymi stopień uszkodzenia naczyń krwionośnych będzie zdecydowanie mniejszy u takich osób. Cały paradoks polega na tym, co omawiałem w tym odcinku, że te leki działają jako taka bidoketoza. Dosłownie, czyli będą zwiększać poziom ciał ketonowych, będą zwiększać poziom cholesterolu, również tego złego, czyli lipoproteiny LDL.
ale jednocześnie, zauważcie, one i działa i to jest potwierdzone w badaniach również obserwacyjnych, interwencyjnych, innych, będą działać dużo lepiej niż statyny. Tak? Czyli statyny mieliśmy tutaj, jeśli chodzi o współczynnik ryzyka 0,97, czyli wydłużały życie, były skorelowane z 3% mniejszym ryzykiem zgonu. Te leki były skorelowane z 36% mniejszym ryzykiem zgonu, ale one podwyższają cholesterol. Jeśli widzicie po prostu tutaj taki ponury absurd, to rozumiecie, dlaczego często statyny pojeżdżam z różnej strony, nie uważam te leki za specjalnie pożyteczne w obliczu innych leków, które potencjalnie można brać. Trzeba podkreślić również, że inhibitory SGLT2, więc jeszcze raz przypomnę, flozyny, są przepisywane również w Polsce na niewydolność serca, najczęściej z obniżoną frakcją wyrzutową. A więc nawet jeśli ktoś nie ma insulinooporności czy cukrzycy, to wciąż takie leki są przepisywane właśnie, żeby poprawić pracę serca. I jeszcze raz, to działa jako bidoketoza, to znaczy ketozą można osiągnąć lepsze wyniki, postami można osiągnąć lepsze wyniki. Coś, o czym czuję wewnętrzną potrzebę, żeby wspomnieć. Jeśli Was to interesuje, to nagram na ten temat osobny odcinek. Naproxen. Naproxen uważam, że jest absolutnie szalenie ciekawy. I teraz dlaczego? Dlaczego on potencjalnie był skorelowany z mniejszym ryzykiem zgonu? Po pierwsze, tak jak wszystkie te inne kategorie leków, mamy całe mnóstwo badań, które rzeczywiście pokazują, niezależnie od tego badania, że spożywanie naproxenu będzie korelować z dłuższym życiem. I teraz czemu? Co go odróżnia? Co odróżnia naproxen od ibuprofenu na przykład? Będzie odróżniać dużo dłuższy czas działania, to znaczy ten czas półrozpadu ibuprofenu to są mniej więcej 2 godziny, czas półrozpadu naproxenu to jest około 17 godzin. Mamy więc wielokrotnie większy czas półrozpadu. To jest pierwsza rzecz. No ale jak dokładnie działa większość niesterydowych leków przeciwzapalnych, w tym przypadku również naproxen? Będą blokować działanie cykloooksygenazy 1 i 2. W tym przypadku naproxen będzie ciut bardziej mieć tendencję do blokowania cykloooksygenazy 1. Niemniej to są tak zwane dualne inhibitory, czyli będą hamować pracę obu tych cykloooksygenaz, czyli COX-1 i COX-2. Nie wpisujcie tego w wyszukiwarkę. Kto zna angielski, ten wie, na czym polega ten nieśmieszny dowcip. Jak będzie działać cykloooksygenaza? One ogólnie będą przekształcać kwas arachidonowy w prostaglandyny i tromboksany. Prostaglandyny są tymi naszymi molekułami tak naprawdę prozapalnymi, ale one oczywiście będą regulować wiele różnych funkcji, m.in. wytwarzanie śluzu w żołądku, w jelitach. Właśnie dlatego spożywanie czy ibuprofenu, czy naproxenu będzie korelować z większymi kłopotami z układem pokarmowym. Natomiast wracając do tego, mamy kwas arachidonowy, cykloooksygenaza przekształca go w molekuły prozapalne, prostaglandyny i tromboksan. Tromboksan będzie mieć to do siebie, że będzie powodować agregację płytek krwi, a więc zwiększoną krzepliwość. No i tu mamy pierwsze działanie oczywiście naproxenu, że no właśnie, będzie mieć mniejsze ryzyko występowania tych naszych agregacji płytek krwi, zakrzepów. Ale dużo ciekawsze działanie jest to, że mamy blokowanie przekształcania kwasu arachidonowego w prostaglandyny. Skąd bierze się kwas arachidonowy? Będziemy go potencjalnie pozyskiwać ze spożywania dużej ilości kwasu linolowego, czy innymi słowy olei roślinnych bogatych w omega-6. I właśnie o tym może być potencjalnie ten odcinek, jak poniekąd istnienie takich leków jak naproxen i tym podobnych, jeszcze raz inhibitorów cykloooksygenazy czy cykloooksygenaz, potencjalnie udowadnia, jak szkodliwe są oleje roślinne. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Cóż, pytania zadałem wcześniej, więc jeśli ktoś ma ochotę, to dajcie mi znać w komentarzach. Też pomaga to oczywiście algorytmom YouTube'owym wszechobecnym. Jak zawsze będę obecny w sekcji komentarzy, jeśli macie jakieś pytanka. Sorry, że tak przedświątecznie Was zasypuję tymi filmikami, ale wszystko to, co chciałem opublikować w tym miesiącu, chcę zrobić przed świętami, żeby potem może po świętach wypuścić jeden filmik i na tym będzie fajran. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy, jeśli ktoś chce się rozwijać, wesprzeć kanał. Po pierwsze, Kuźnia Ekspertów, Experts Incubator, kurs, gdzie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać informacje, tworzyć głębokie zrozumienie tych informacji, wdrażać suche informacje w praktykę, idealne dla studentów, uczniów, maturzystów, osób, które chcą się wykazać, jeśli chodzi o naszą edukację, tą powszechną, osób, które nienawidzą swojej pracy, rzuciły ją albo chcą ją rzucić, ale nie mają jeszcze
kompetencji, żeby zmienić pracę. Można przy pomocy kursu stworzyć samodzielnie własny plan nauki i oczywiście wszystkie te pożądane informacje przyswoić. Dla osób, które mają świetną pracę, ale potrzebują właśnie jakiegoś narzędzia, żeby przyswoić informacje, które pomogą im dostać awans albo podwyżkę. I na koniec dla osób, jak zawsze podążam, takich jak ja i może i ty, które chcą jak najwięcej zapamiętywać ze wszystkiego, co czytają i słuchają, żeby nie mieć tego paskudnego uczucia straconego czasu. Kolejny kurs, który polecam, to Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie z kolei pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków, aby przestać tracić pieniądze non-stop na szkoły językowe, korepetytorów, aplikacje, podręczniki i tym podobne. Szczególnie w erze sztucznej inteligencji. I na koniec kurs o 1 włos za daleko, gdzie z kolei pokazuję, jak samodzielnie zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować u siebie telogenowe wypadanie włosów, czyli ten moment, kiedy komuś garściami, olbrzymimi garściami lecą te włosy, można to zdiagnozować i zatrzymać i odwrócić ten stan. Oraz w kursie również pokazuję, jak walczyć z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, jak choćby upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, aby mieli spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka. Pod piosenkami bonusowa ciekawostka dotycząca odcinka, a potem oczywiście badanie, na które się powoływałem, które omawiałem. Z kolei w opisie, jak zawsze, linki do wszystkich jakichś urządzeń, suplementów, które polecam, kursów moich oraz również link do mojego newslettera. Jak go klikniesz, wyskakuje okienko. Można tam wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły powiązane z drugą częścią mojej działalności, nauka języków obcych, poprawa pamięci, poprawa produktywności i tym podobne. Jeśli podobały Ci się wszystkie te informacje, które wymieniłem w tym odcinku, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Kosztują 40 zł miesięcznie. Jeśli ktoś ma ochotę, można zapisać się nawet na 1 miesiąc i ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka i ponad 170 poprzednich. Również dla patronów jest prywatne forum, gdzie można mi zadawać pytania i również sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam właśnie jakieś najciekawsze badanko, które mi wpadło w ręce wraz z moim omówieniem. Dzięki serdeczne jeszcze raz, jak zawsze, za towarzyszenie mi w tych przygodach, nazwijmy to, intelektualnych i do usłyszenia w następnym odcinku.